Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku How To. Tym razem mamy odcinek specjalny i od razu Wam powiem, że odcinek 5, 10, 15, 20 i 25 będą właśnie odcinkami specjalnymi, a w nich Marcin ze stabilizatorem oraz specjalne rzeczy. Co będzie? Sprawdź. Pokażemy Wam, jak łączyć pady. Będzie 6 kombinacji po skoku na pupę, 6 kombinacji ze skoku na brzuch oraz 6 po skoku na plecy, czyli to, co już potraficie, tylko po prostu jak to połączyć, z czym to się je. Gigli papé. Na początek zaczynamy na mojej ulubionej trampolince od skoku do siadu. Pierwsza opcja, skok do siadu i po nim również lądowanie w siadzie. I będą dwie takie opcje. Pierwsza z nich, skaczę sobie hop do siadu, robię pół obrotu i siadam znowu na trampolinę. Bardzo proste przejście, myślę, że każdy z Was od razu je ogarnie. I druga opcja, nieco bardziej skomplikowana, również z siadu do siadu, która wygląda w ten sposób. Robimy cały obrocik. Skaczę sobie do siadu, hop, cały obrót, pach, siadam znowu i ląduję. I kolejna opcja, po skoku na pupę chcemy wylądować na naszej klatce piersiowej, na naszym brzusiu. Także skaczę na pupę, pierwsza najprostsza opcja, to lecę po prostu do przodu, robię takie prawie pół salta w przód, czyli robię sobie siad, hop i lecę do przodu, pach, ląduję. Bardzo prosta opcja, od razu Wam pokazałem tę najprostszą, czyli przez pozycję kuczną. Jeszcze raz, hop, kolano do siebie, przytrzymuję troszkę, upewniam się, że jestem w dobrej pozycji i ląduję. Jeżeli macie wysokość, możecie spróbować się troszkę wyprostować. Wygląda to dużo ciekawiej, albo nawet wejść sobie po siadzie do lotki, ale to musicie wykminić sami. Lotki jeszcze nie było, także bądźcie cierpliwi. I ostatnia kombinacja z siadu na plecy. Z siadu na plecy również dwie opcje. Pierwsza taka, praktycznie nic nie musimy zrobić. Musimy popełnić pewien błąd przy skoku do siadu, czyli ustawić ręce zamiast z tyłu i plecy wyprostowane troszeczkę bliżej, tak żeby położyło nas na plecy. Jeszcze wyżej, hop, kładę się na plecy i wstaję. Bardzo prosta rzecz i teraz nieco trudniejsza. Robię pół obrotu, przechodzę jak do skoku na klatkę, robię pół obrotu i dopiero wtedy ląduję na plecach. Czyli mocno trzeba się nabić. Myślę sobie o skoku na klatkę, lecę na klatkę, hop i pach. Robię pół obrotu w ostatniej chwili, kiedy mam już pewność, że spadnę na klatkę. Wtedy moje ciało będzie ustawione w odpowiedniej płaszczyźnie. Jeszcze raz. Hop. Pół. Proste. Lecimy dalej. Ho, ho. Przenieśliśmy się na basen z gąbkami i tutaj na małej trampolince pokażę Wam, co można robić po skoku na brzuch. Zrobimy sobie transfer najpierw z brzucha na pupę, dwie opcje, z brzucha na brzuch dwie opcje i z brzucha na plecy również dwie opcje, ale najpierw lasso. Chodźcie trochę bliżej. No i teraz wszystko widać, wszystko się zgadza. Tak jak robiliśmy z siadu na brzuch, to teraz jakby powrót z brzucha do siadu, czyli skaczę na brzuch, hop, do tyłu, mega banał, jeszcze raz, góra, hop, prościzna. Druga opcja, z brzucha do siadu, obracam się o 180 stopni i siadam sobie z drugiej strony, lekkim skosem, w tę stronę, żeby twarzą do Was, hop, jeszcze raz, troszkę wyżej, hop, nie bójcie się, łatwe rzeczy. Lądowanie na pupie jest bardzo bezpieczne, jeżeli już macie wykatowany skok na pupę, także nie bójcie się. Haha, taka magia tylko w Jump City, tylko w serii How To. A może nie tylko, dowiecie się już wkrótce. Teraz troszeczkę, może być bardziej bolesne, aczkolwiek jeżeli opanowaliście dobrze skok na brzuch, no to obejdzie się bez żadnych boleści i zrobicie to od razu. Z brzucha na brzuch dwie opcje. Pierwsza, brzuch tu i brzuch po drugiej stronie. Hop. Bardzo łatwe. I druga opcja,
jest mocy trochę. Druga opcja, na brzuch, cały obrót i lądowanie znowu na brzuch. Tutaj proponuję Wam zacząć bardzo nisko, ponieważ jeżeli nie dokręcicie całego obrotu, to wylądujecie gdzieś, ja na przykład w prawo się kręcąc, wyląduję gdzieś na boku, no i może być nieprzyjemnie. Dlatego zaczynam bardzo nisko i próbuję zrobić cały obrót. Jest hop, brzuszek. Jeszcze raz. Hop. Raz i dwa. Ciach. Aha, jeszcze nie koniec. Jeszcze została nam kombinacja z brzucha na plecy. I teraz tak samo, bardzo podobnie jak skakaliśmy z brzucha na pupę, będziemy skakać z brzucha na plecy. Pierwsza różnica. Skaczemy sobie z brzucha na plecy w tył, czyli robimy jakby pół salta w tył. Do skoku na tyłek wystarczy się podbić do góry i wstawić nogi. Żeby przelecieć na plecy, trzeba się mocno odepchnąć i pociągnąć barkami w tył. Czyli skaczę sobie na brzuch, hop, i do tyłu, hop. Do tego kopię nogami, zobaczcie, skaczę na brzuch, nogi są zgięte, hop, i teraz, pach. Możecie się lekko zgrupować, żeby podkręcić rotację. Albo możecie sobie na przykład wyjść bardziej do góry, czyli hop. Byleby zdążyć wylądować na plecach, a jak lądujemy na plecach, myślę, że wiecie. I druga opcja, robiliśmy sobie z brzucha na pupę, teraz robimy z brzucha na plecy. Różnica jest taka, że nie podnosimy tułowia. Zobaczcie. Niziutko najpierw, brzuch, hop, plecy. I teraz troszkę wyżej i już bez uderzenia nogami o trampolinę. Czyli brzuch, hop, wstaję. Może wyżej? Trzeba wyżej? Trzeba to trzeba. Hop, obrót i wstaję. I do gąbek nie skaczę. Ostatnia opcja. Co można zrobić po skoku na plecy? Tam. I ostatnia część naszego odcinka specjalnego. Transfery z pleców. Standardowo. Najpierw pupa, potem brzuch i na końcu plecy. Czyli skaczę na plecy, ląduję na pupę. Na początku nic nie robię, tylko lekko podbijam się do góry. Zobaczcie, skaczę na plecy. Hop, do góry, żeby usiąść. Lekko do góry. Nie podnoszę tułowia, tak jakbym chciał stanąć na nogi, tylko podbijam się troszkę w górę. Ciekawa opcja. I teraz pół obrotu do siadu. Tutaj potrzebujemy więcej wysokości, żeby przecisnąć nasze nogi. Obracam się w prawą stronę, więc zrobię albo w lewą się obrócę. A co mi tam? Albo w prawo, albo w lewą, albo tutaj. Lecę sobie na plecki, robię mocno. Hop. Przechodzę do siadu. Mocno strzelam. Hop. Prościzna na sportówce. Naprawdę bardzo łatwo jest to zrobić. Brzucha nie polecam robić, znaczy lądowań na brzuch nie polecam robić na sportówce. Chyba że już wcześniej przetestowaliście sobie je na czarnej trampolinie, ponieważ krzywe lądowanie na sportówce zawsze boli troszkę bardziej, bo jest twarde. Dlatego najpierw te trampoliny powiedzmy dla początkujących, a potem nasza pytardka. Mamy z pleców na pupę, lecimy z pleców na brzuch. Prosty transfer, pół salta w przód, czyli z pleców lecę sobie do przodu. Na plecki, hop, pach. Przez pozycję huczną, no i teraz powiedzmy z wyprostem. Hop. Wyglądało strasznie, wiem, ale jeżeli spadacie idealnie na brzuch, nie macie się czego bać. Kolejna opcja z pleców na brzuch, czyli robimy sobie tylko pół obrotu. To jest od razu wpraweczka do tego, co będzie za chwilę, czyli do całego obrotu na plecach. Skaczę na plecy, obracam się tylko o 180 stopni na brzuch. Zacznijcie nisko, najlepiej od podbicia na plecach. Hop. Teraz wyrzucamy nogi w górę, w przód, prostujemy, obracamy się na brzuch. Jak tak sobie zrobicie, możecie spróbować troszkę wyżej. Hop. Sztywno, ciach, banał, banał i ostatnia część, plecy, plecy, na początek z pleców, hop, mocno do przodu jak na klatkę i pół obrotu, czyli tak jak z siadu, nic strasznego, na plecy, teraz strzelam, obracam, jeszcze troszkę wyżej, hop, strzelam nogami, obracam. Ostatnia opcja, najfajniejsza, cała śruba
na plecach, żeby wylądować z powrotem na plecy. Czyli ląduję na plecki, robię sobie śrubkę, spadam na plecy i męczcie tego jak najwięcej, bo to Wam się przyda do wszelakich śrub, które będziecie robić w trakcie sal. Także tych obrotów jak najwięcej, starajcie się ich od razu łączyć po 3, po 5, zróbcie sobie 10, zróbcie sobie 2 obroty. Ja Wam od razu pokażę kilka, żeby nie było nudno. Skaczę na plecy i robię sobie hop, obrót. Teraz ręce pracują albo tak, albo tak, albo tak. Tak naprawdę jak chcecie. Gdzie ułożycie swoje ręce nie jest istotne. Ważne, żeby tutaj utrzymywać odpowiednie napięcie. A na koniec łapcie ode mnie moją przykładową kombinację padów. Różne połączenia, nie planuję tego, tak naprawdę zacznę i zobaczymy, co się wydarzy. Zaczynam od skoku na plecy. A to nie tutaj, dobra, idziemy na trampę. Moi drodzy, pierwszy odcinek specjalny za nami. Mam nadzieję, że wyciągniecie coś dla siebie z niego i że będziecie potrafili tworzyć swoje własne, oryginalne kombinacje padów. Nie bójcie się tego i pamiętajcie, że pady są bardzo dobrą opcją na rozgrzewkę. Nie wchodzimy do parku, nie trzepiemy od razu salt na plecy, lecę po prostu, biegnę. Tylko zaczynamy sobie delikatnie, krótka rozgrzeweczka, ćwiczenia znacie, a potem kilka padów, kilka połączeń. Zagrajcie sobie przede wszystkim w Game of Jump. Myślę, że ta gra jest bardzo interesująca. No i tyle. Łapki w górę, jeżeli się podobało. Do następnego.